First, let me say that I'm not alone in drawing this conclusion. This has been the result of a very, very large ongoing trial of the causes of early death. To nie jest moja opinia, to jest opinia badania, które pokazuje, jakie symptomy doprowadzają do przedwczesnych zgonów. Bardzo duże badanie. So you can see here what the scientists have been looking at different risk factors in 188 different countries. A very, very large study indeed. And what they say is that the most important cause of early death all over the world, which means preventable death, is poor diet. Więc to badanie jest robione na przestrzeni 188 państw. Jest wielu bardzo dobrych naukowców. Szukali wspólnego mianownika, co powoduje przedwczesne zgony, i był jeden wynik. Kiepskie odżywianie, tak naprawdę niedożywienie na poziomie komórkowym. And this diet, as I hinted earlier, is not just making us sick in different ways, it's damaging our brains, and it's also making us more stupid. Więc ta dieta nie tylko nas osłabia, ale powoduje konkretne problemy. Na przykład jesteśmy coraz głupsi. This is a very large and very powerful meta-analysis carried out by Demini and colleagues at the universities of Hartford, Ulster and Brussels. To jest z Uniwersytetu Harvarda bardzo duże badanie kliniczne, bardzo istotne medycznie. And if you start at the axis and then go halfway across the abscissa to 2020, you can see that according to their findings, we have lost on average 15 IQ points. I widzimy, że na przestrzeni tych lat nasze IQ spadło o 15 punktów. This trend shows no sign of slowing down. I ten trend niestety nie zwalnia. I think this is very concerning to me. It should be concerning to all of you. It seems as if we are collectively losing our intelligence, becoming less sapiens. To jest bardzo niepokojące, nie tylko dla mnie, ale też dla was. Kolektywnie, zbiorowo tracimy inteligencję i to jest bardzo duży problem. And I regard this as an existential problem. To jest już problem natury egzystencjonalnej. But there is another problem, which perhaps is even more fundamental. I mamy jeszcze drugi problem, który jest jeszcze bardziej fundamentalny. We are also losing our capacity to recreate. Stracimy także zdolność do rozmnażania się. This is another very large meta-analysis that has been looking at sperm counts in men over the period 1970 to 2020. To jest bardzo duże badanie kliniczne, meta-analiza pokazująca ilość plemników. Including many large multinational studies and many intranational studies. To jest bardzo duże międzynarodowe badanie. Male sperm counts over that period have fallen by approximately two-thirds, nearly two-thirds. Więc zawartość plemników spadła o 2/3. And this has contributed to a situation where we're seeing more males presenting with subclinical fertility and frank infertility. I mamy coraz więcej mężczyzn z problemem płodności. If we continue to see this same rate of a decline, if this continues within a generation or so, we will have to deal with population involution and collapse. Jeśli w ciągu populacji nie zmienimy tego, to będziemy zapadać jako społeczeństwo. Taki rozwój wydarzeń spowoduje brak rozmnażania. So we are becoming sicker in many ways. We are becoming more medically dependent. We are becoming more stupid. We are becoming less able to breed. This is a perfect storm. Więc jesteśmy coraz głupsi, coraz bardziej zależni od leków, coraz słabsi i to jest burza na każdym froncie. And before I leave this perfect storm, let me just add one more detail. I brakuje nam tutaj do tej perfekcyjnej burzy jeszcze jednego detalu. Men are actually becoming less masculine. Mężczyźni stają się mniej męscy. This is the work of Giselfoss and colleagues at the University of Oslo. To jest praca kolegów Giselfossa z Uniwersytetu Oslo. And they've been able to demonstrate that since 1970, testosterone levels in young and young adult males have fallen by almost 30%.
Poziom testosteronu u młodych mężczyzn spadł o ponad 30%. And this is undoubtedly one of the factors that has contributed to the situation we see today, where increasing numbers of young people have questions of gender identity. Więc mamy tutaj rosnący problem z ilością społeczeństwa, które mają problem z płcią. And at the center of all of this is chronic inflammation, and that's what this diagram represents. Centrum tego wszystkiego jest chroniczny stan zapalny i ten diagram właśnie to przedstawia. This is actually a very simplified diagram. To jest bardzo uproszczony wykres. The reality is far more complex than this. Rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana od tego. So I'm going to concentrate on only a part of it. Więc omówię tylko część zagadnienia. Most of this is happening inside the cell, in this case an immune cell, which could be a macrophage or a neutrophil. Większość z tych symptomów zachodzi w komórkach układu immunologicznego, na przykład makrofaga czy neutrofilach. I'm going to concentrate on this section at the bottom of the screen, which we call the inflammasome. Skoncentruję się na dole tego ekranu, czyli sekcji nazwanej inflammazonem. And for the clinical scientists, I'm not talking about the inflammasome, which occurs inside the cell. It is the zone outside the cell, where the cell's activities lead to the progressive destruction of healthy tissue. Więc nie dotyczy to zjawiska wewnątrz komórki, tego inflammazonu, tylko tego inflammazonu, który dzieje się na zewnątrz komórki, powodując uszkodzenie jej struktur. This is a description of why it is that we have inflammation, and I'll look into the machinery of inflammation in the slide following this. To jest wykres przedstawiający, jak powstaje stan zapalny w naszej komórce. Up in the top left, you can see that lightning bolt, and it's labeled inflammatory challenge. Więc po lewej stronie widzicie różne czynniki wywołujące stany zapalne. This could represent a microbe, a pathogen that has invaded the body, or it could represent a physical injury. To może być fizyczne uszkodzenie, to może być patogen typu jakiś mikrob, bakteria, wirus. When you are attacked or damaged in this way, you need to be able to create an inflammatory response. Jeżeli macie taki atak, musicie odeprzeć ten atak odpowiedzią immunologiczną. That plays an important role in neutralizing the pathogen and in helping to resolve the tissue damage. To odgrywa kluczową rolę w zniszczeniu patogenu i w naprawie komórki. So you need to have a way of starting the inflammation sequence. And if you can see my cursor, I'm pointing at AA on the top left there, which stands for arachidonic acid. Więc kwas arachidonowy rozpoczyna ten proces stanu zapalnego. It is an omega-6 highly unsaturated fatty acid. To jest wielonienasycony tłuszcz z grupy omega-6. And when you have an inflammatory challenge, this is what starts the inflammation sequence. Więc to tak naprawdę rozpoczyna sekwencję stanu zapalnego. When the challenge, the pathogen or the injury has been neutralized or resolved, you need to stop the inflammation, and you do that with an omega-3 highly unsaturated fatty acid. Więc jak pozbędziemy się już przyczyny powstania stanu zapalnego, na przykład urazu fizycznego bądź patogenu, musimy zablokować powstały wcześniej stan zapalny i robimy to kwasami EPA i DHA z grupy omega-3. That produces compounds which stop the inflammation. When you've had enough, you need to calm everything down, and it's the omega-3s that bring this inflammatory process to a stop. Te kwasy zatrzymują proces stanu zapalnego. If that seems a little too abstract, let's think about driving a car in Warsaw during the rush hour. To jest może dla Was abstrakcyjne, ale wyobraźmy sobie prowadzenie samochodu chyba w strefie wojny. The environment is constantly changing. It's full of threats. Zagrożenia z zewnątrz jest ogrom, wszędzie dookoła. There are moments when you absolutely need to speed the car up. You need that accelerator, and that's what the arachidonic acid is. Więc potrzebujecie czasami przyspieszyć i przyspiesza kwas arachidonowy. At other moments, you need to put your foot on the brake, and that is what the omega-3s act as. I czasami musisz położyć nogę na hamulcu i zahamować. I tutaj wkraczają kwasy omega-3. The environment in a busy road in Warsaw or Krakow is constantly changing. You need the brake and the accelerator to negotiate those problems and stay out of trouble.
Środowisko, jak na przykład korki w Warszawie czy w Krakowie, cały czas się zmieniają, więc musimy móc wpływać, reagować na reakcje środowiska, aby hamować i przyspieszać. Your immune system is constantly having to deal with challenges as well. So there are moments when it has to start that accelerate the inflammatory processes. When they're done, it has to stop it. Otherwise, you get into trouble as well. So you need to have these imbalances as well. You need both of them. Więc nasz układ immunologiczny cały czas zmaga się z dużymi wyzwaniami. Musi mieć możliwość przyspieszenia stanu zapalnego, opanowania zagrożenia i potem musi także wyłączyć ten stan zapalny, aby nie przerodziło się to w permanentny stan zapalny. Do tego potrzebna jest równowaga, czyli balans pomiędzy omega-6 i omega-3. And now we come back to the inflammasome. I wracamy do inflamazonu. There are two phases which are important here. And in the top phase, you have the omega-6s and the omega-3s. Mamy tutaj dwie fazy. Pierwszą fazą jest właśnie omega-6, omega-3. And if you have too many omega-6s, which almost all of us do now, you're creating a mix of compounds which are going to be pro-inflammatory. Więc jeżeli macie za dużo kwasów omega-6, jak każdy z nas ma, tworzycie związki, które napędzają stan zapalny. And under those conditions, the immune cells are shedding little vesicles into the external space. They're called exosomes, and they contain matrix metalloprotease enzymes. Wtedy układ immunologiczny w eksozomach tworzy coś, co nazywamy matrycą MMPs, czyli to jest bardzo toksyczny związek tworzony właśnie w komórkach przy stanach zapalnych. Now they're called matrix metalloproteases because they destroy a tissue that we call the extracellular matrix. To jest metaloproteaza, ponieważ niszczy struktury komórkowe. And when you destroy that matrix, you destroy the integrity of healthy tissue. Tissue falls apart. Gdy zniszczysz tą strukturę, komórka się dosłownie rozpada. Now you might ask yourself why we should be able to make these destructive enzymes in the first place. And the answer is simple. Może zastanawiasz się, po co w ogóle nam tak destrukcyjne enzymy, jak enzym metaloproteazy? Odpowiedź jest prosta. They're deeply involved in the way that the fetus grows and changes shape and differentiates during those first 9 months in the womb. To ona kreuje reakcją komórki na pierwszy okres po zranieniu się. They're also involved later in life when there are periods when our body has to adapt to external circumstances. So, for example, they're involved in the way in which the body responds to repeated physical stress. Odgrywa bardzo ważne funkcje na przestrzeni życia komórki, na przykład odpowiedź na wiele czynników zewnętrznych. So they're part of growth and development, but they become a real problem if you have too many of them. Więc są częścią rozwoju i funkcjonowania naszej komórki, natomiast nie możemy ich mieć za dużo. Wtedy są problemem. And that is why the normal traditional diet, the healthy diet, always contains quite large amounts of compounds called polyphenols. Dlatego zdrowa dieta powinna zawierać wiele składników zwanych polifenolami. What the polyphenols do is that they actually inhibit these otherwise potentially very destructive enzymes. Więc polifenole co robią? Zatrzymują ten bardzo destrukcyjny enzym. We have in the modern world and with the modern diet, we have some major problems with both of these compartments. Więc z tymi dwoma związkami, jak omega-3 i polifenole, mamy dzisiaj w naszej diecie bardzo duży problem w współczesnej diecie. The first problem is that modern processed foods and ultra-processed foods have a very high omega-6 to omega-3 ratio. Pierwszym problemem jest to, że bardzo przetworzona żywność dzisiaj, ultraprzetworzona żywność, ma bardzo dużą zawartość kwasów omega-6. And that means that the first phase of this inflammatory sequence in most people is running hot. It's running far too hard. Więc ta pierwsza część rozwija się zdecydowanie za mocno u zdecydowanej większości społeczeństwa. If you're eating a modern ultra-processed diet, one of the other serious problems with these foods is that the polyphenols have also gone.
I problemem zmodyfikowanej nowoczesnej żywności jest także brak polifenoli. Po prostu ich nie ma. Which means that the second phase of this inflammasome is also overheating. Więc przegrzewa się także druga faza inflammasomu, czyli enzym nie zostaje powstrzymany. So immune cells are collecting in different tissues and they're releasing these matrix metalloproteases, and that is leading to the progressive destruction of the extracellular matrix. Więc komórki immunologiczne rozsiewają się po całym organizmie, tworząc stany zapalne, niszcząc matrycę pozakomórkową. It's a three-dimensional mesh of microfibers that runs through every cubic micrometer of your body, holding all of your cells together. To jest złożenie włókien, które oplatają cały organizm wszędzie dosłownie. Collagen is one of these fibers. Z jednym z tych włókien, takim, który bardziej znamy, jest kolagen. But there are 10 or 11 different types of collagen, and there are many other fibers, tines as well. Jest 10-11 rodzajów kolagenu i jeszcze więcej innych włókien. So this is really a very complex system. It is a physiological system in its own right, and it is vital for life and for health. To jest bardzo rozbudowany system, natomiast jest kluczowy dla życia i zdrowia. This is what holds your cells together, and it holds them in the correct alignment so that they can communicate with each other and function collectively. Więc to trzyma wszystkie komórki razem na swoim miejscu, ale też stwarza środowisko, w którym mogą się one prawidłowo porozumiewać. If you destroy this matrix, the cells become disassociated, they fall apart, and you turn into goulash. Jeśli zniszczysz matrycę pozakomórkową, komórki są zdezorientowane, tak naprawdę rozpadają się. So, these enzymes, these matrix metalloproteases are extremely dangerous if they are in excess. In reality, you're probably quite familiar with them. I tak naprawdę enzym metalloproteazy jest bardzo szkodliwym zjawiskiem i pewnie znamy to. Because these are the same enzymes that are produced by these so-called flesh-eating microbes. I jest to ten sam enzym, który produkują jedzące mięso bakterie. These microbes produce large amounts of these very dangerous enzymes in very short periods of time. Produkują one bardzo dużo tego enzymu w krótkiej jednostce czasu. And they dissolve everything. They dissolve skin, bone, ligaments, fascia. It's like acid. I rozpuszczają dosłownie wszystko, każdą strukturę, którą napotkają. Jest to dosłownie jak kwas. These are the same enzymes that are produced by chronic inflammation, but in very small amounts over decades, and that is what leads to the progressive loss of bone or cartilage or linings of your arteries. To jest ten sam enzym, który powoduje stany zapalne, tylko wypuszczany w mniejszej ilości w jednostce czasu. Niszczy on każdą strukturę, którą napotka. Także gdziekolwiek mamy stan zapalny, ta struktura będzie powoli rozpuszczana. And this is how chronic inflammation leads inevitably to chronic degenerative disease. Więc chroniczny stan zapalny nieuniknienie prowadzi do chorób degeneracyjnych. Now here's part of the problem. Because of the introduction of more ultra-processed foods into our diet, our intake of omega-6s and omega-3s, the ratio has changed considerably. To jest połowa problemu, dlatego że proporcja omega-6 do omega-3 w diecie zmieniła się diametralnie na przestrzeni ostatnich kilku lat. From about 2 or 3 to 1 in 1900 to 15 to 1 today in Europe. Z 1,2 do 1 w roku 1900 do 15 i wyżej na dzień dzisiejszy. In North America, it's even worse. It's 25 to 1. W Ameryce Południowej jest nawet gorzej, 25 do 1. And our intake of polyphenols at the same time has fallen by at least 90%. I konsumpcja polifenoli spadła przez ten okres czasu co najmniej o 90%. So these two changes on their own are enough to begin to explain why we see so much more chronic inflammation today and why chronic degenerative disease has become so much more common. Niestety dwie przyczyny, nawet osobna,
pokazują, co się dzisiaj dzieje, jeśli chodzi o choroby degeneracyjne, jak szybko rozwinęło się to zjawisko. And why poor diet is now accepted to be the most important cause of early, that is, preventable death. Dlaczego uboga dieta jest przyczyną właśnie przedwczesnych zgonów? And these are the companies who are killing you. To są firmy, które się dosłownie zabijają. These companies, between them, control more than 80% of the international food space. To jest ponad 80% przestrzeni światowej żywności. And they have produced a range of foods which don't seem to be dangerous individually, and they won't kill you if you eat just a chocolate bar, though you'll still live and you'll see the next morning. But if you eat too much of these foods over long periods of time, it will cause chronic inflammation. Więc jeżeli wybierzesz sobie jakiś element tej żywności i jesz ją to systematycznie, to cię nie zabije. Na przykład, jeżeli zjesz czekoladę, to pewnie obudzisz się następnego ranka. Natomiast jeżeli razem zaczniesz to konsumować, na pewno dobrze się to dla ciebie nie skończy. That diet will make you sick and it will kill you. Ta dieta spowoduje, że będziesz chorował i w konsekwencji cię zabije. These companies are now killing more people than the tobacco industry. Te firmy zabijają więcej jednostek niż firmy tytoniowe. Because the ratio of omega-6s to 3s is so high that it must be considered to be a major cause of chronic inflammation and therefore disease and death. Dzieje się to z tego względu, że współczynnik omega-6 do omega-3 jest tak wysoki, że przyczynia się bezpośrednio do przedwczesnych zgonów. So the omega-3s, a very powerful anti-inflammatory nutrient, they've gone. The polyphenols, the second important anti-inflammatory nutrient, they have gone as well. Więc zniknęły z naszej diety i przeciwzapalne omega-3 i przeciwzapalne polifenole. The third most important group of anti-inflammatory nutrients, and these prevent inflammation in the intestines, they have gone too. So now we have much more frequent problems with IBS and IBD. Dzisiaj zniknęły także prebiotyki, więc mamy problem z irritable bowel syndrome and irritable bowel and inflammatory bowel disease. Z chorobami zapalnymi pokrężnicy i przewodu pokarmowego. But the food companies have not finished there. Then they took away the fourth critical anti-inflammatory nutrient. Ale firmy odżywcze nie przestały na tym, zabrały czwarty element, bardzo ważny. By removing these compounds, they have left the innate immune system unable to function properly, leading to more chronic subclinical infection, more inflammation. Zabrały bardzo ważny składnik, 1,6 beta-glukany, który niweluje także stany zapalne i rozwój chorób na podłożu bakteriowirusowym. So these food companies have removed the four most important anti-inflammatory nutrients, and in their place, they have given us extremely pro-inflammatory ages and ales. Więc firmy spożywcze zabrały nam wszystkie czynniki, które dbały o nasze zdrowie, działały przeciwzapalnie, natomiast wprowadziły na to miejsce bardzo ultra wręcz przetworzoną żywność AGE i ALE. These compounds, these pro-inflammatory compounds, are formed in significant amounts by the food industry's processing technologies. Te prozapalne składniki zostały zaimplikowane w przetworzoną żywność praktycznie wszędzie. And then the next thing is they increase the amount of sugar that we eat, which also causes chronic inflammation. I oczywiście podnieśli wartość cukru, którą konsumujemy na co dzień. To prowadzi także do stanów zapalnych. There are some foods which are so sweet, you can tell the sugar is there, and if you want, you can avoid them. Jest takie jedzenia, gdzie są rzeczywiście słodkie i na podstawie tego możesz tego unikać. But these food companies put sugar in places where you would not expect it. Ale firmy spożywcze są sprytne, wkładają cukier tam, gdzie się tego nie spodziewasz. And where you cannot taste it. I gdzie nie możesz tego wyczuć. Such as tomato ketchup, which is actually 30% sugar by weight. Tak jak ketchup, który w 1/3 stanowi cukier. They do one more thing to make us even more sick, and that is they give us the wrong electrolytes.
powodują jeszcze jedno, wprowadzają złe elektrolity. Too much sodium, not enough potassium, not enough magnesium, Za dużo sodu, za mało potasu, magnezu. which increases smooth muscle contractility, which makes everything worse. Więc to zmniejsza procent masy mięśniowej i pogarsza sytuację drastycznie. This is a diet that is almost designed to cause chronic inflammation and early death. To jest dieta dosłownie zaprojektowana dla celów chronicznych stanów zapalnych i śmierci.